20, 30, 40. Czy mi się wydaje, czy on pijany jest? Widzicie? Ja pierdolę. Ile tego syfu jest. To, o kurde. Wyłączył się. Very beautiful. Nie mówię po angielsku. O, po jaki pan mówi? Po polsku. O, Źle aż tak? źle. To razem zrobi fotę jedno. No co ty? No poproszę, please. Akurat robię filmy. No to filmy to? Zobaczcie, kogo spotkałem na drodze. Wygodnie się tutaj siedzi. Słuchajcie, czas zrobić test zasięgu i opowiedzieć, jakie upgrade'y tutaj nastały, że tak powiem. Pokazuję twarz, chociaż to nieczęste jest, ale wiele się zmieni. I zobaczymy, czy opłaca się to kupować. Powiem wam tak, ja już znam odpowiedź, ale wy za chwilę się dowiecie. Także zapraszam. Witam z powrotem za dnia. No, robimy ten teścik w końcu. Słuchajcie, opowiem wam gdzieś tak w połowie filmu, co zmieniłem w tej hulajnodze, jak się sprawuje. Po drodze będę wam opowiadał właśnie, jakie są warunki atmosferyczne i tak dalej, ile waży. Zobaczymy, ile wytrzyma ta bateria. Przypominam, tutaj jest 60V bateria o pojemności 42,4 baterii, nie? Aha, amperogodzin. Czyli mamy tutaj około 2500 Wh. To jest potężna bateria. Jest jedna z najpotężniejszych, jaka wyszła w hulajnodze 60V. Ale to więcej powiem wam przy okazji. Jeszcze zobaczcie, tu mamy taką fajną torbę. Ona jest na taki guziczek. I zobaczcie. Takie coś montujecie tutaj na 3 takie trytytki. Chociaż to nie są tak do końca trytytki, tylko takie wiecie, no, przykręcane. No ale coś takiego wygląda. I możecie w każdej chwili zdjąć taką torbę. To jest bardzo wygodne, bo wiecie, z tymi paskami to się jebać, to nie ma co. Nie podoba wam się, to zdejmujecie torbę, zostaje po prostu ten cały system. O, tutaj może troszeczkę mam pierdolenia, bo mam ten zaczep, ale tak to hits i już jest torba z powrotem. Także generalnie nie lubię toreb, ale dzisiaj się przyda, bo dzisiaj robimy test zasięgu. Zrobimy też test prędkości. Mam akurat pilocik GPS, więc pokażę wam. Tradycyjnie co 10 km będziemy się zatrzymywać. Czujnik ciśnienia załączony jest 2,5 i 2,8 bara. Oczywiście to podskoczy w trakcie jazdy. Włączamy hulajnogę i mamy 66,4 V. Dla tych, co wiedzą i pamiętają, w Dualtronach, generalnie w produktach Mini Motors, chociaż być może nie we wszystkich, być może wcześniej tak nie było, bateria nie ładuje do 67,2 V, tylko do 66,4. Czemu tak jest? No, dla zachowania większej żywotności baterii. Pokazuje nam to 100%. System tego pilocika pokazuje, że baterii powinna mi starczyć na 76 km. Ale oczywiście nie ma co się tym sugerować, bo to jest zawsze zakłamane. Ale zobaczcie, oto 1120 już ma nalotu ta hulajnoga. Troszeczkę czasu minęło, zanim zrobiłem ten test robię, ale wiecie, przynajmniej bateria się ułożyła, wszystko jest elegancko. Zobaczę jeszcze, czy stoję dobrze. O, chyba dobrze jest. Chyba dobrze. No dobra, to lecimy. 5. bieg. No, piękny ten dźwięk jest. No słuchajcie. Moja waga około 85 kg, ale z całym ekwipunkiem, wiecie, kamerki, jakieś inne pierdoły,
to będzie około 90 kg. Więc 90 kg łącznie obciążenia. Prędkość, jaką będę chciał uzyskać na tej hulajnodze, w sensie taką przelotową, to jest między 35 a 45 km. Generalnie mam taką zasadę, że jak jest hulajnoga jednosilnikowa, to staram się nie przekraczać 30 na godzinę. Czasami jeżdżę 35, chociaż wyjątkiem tutaj był Harley Tiger Evo GT, który robiłem test, bo tam jechałem praktycznie cały czas, ile fabryka dała. No tam jeździłem po 40, 50 na godzinę, czasami 30 i tam bateria starczała na 50, około 5 km, więc gdybym tam oszczędzał, myślę, że 70 prawie bym zrobił. No, a jeśli chodzi o dwusilnikowe pojazdy, no to prędkość minimalna powinna wynosić taka przelotowa 30 na godzinę, no bo to jest taka prędkość, gdzie już tam powiedzmy sprawnie można się poruszać. Dobra, zejdziemy. Natomiast 35 to jest taka optymalna, żeby pokazać mniej więcej wydajność, a w przypadku takich hulajnóg jak ta, czyli takich wielkich, potężnych maszyn, to tutaj chcę akurat uzyskać prędkość około 40 na godzinę. Około 40, bo ta hulajnoga, jak inne wszystkie duże, męczą się, jak się jeździ poniżej 40. No ale mówię, 35-45. Czysto, czysto. No i będę pokazywał wam, jak to zapierdziela. No teraz mamy prędkość 35, 33, 45. Będziemy jechać około 35, natomiast jak wyjedziemy trochę z miasta, bo zawsze jeżdżę tą samą trasą, no to wtedy polecimy te 40, tak, około. No i zobaczymy, ile to wytrzyma. Natomiast też opowiem wam, co tutaj się zmieniło i dlaczego polecam zmienić pewne rzeczy. O, pięknie to kurwa zrobili, zobaczcie, jakie dziury, znaczy dziury. Opa, no trzeba, no, już nie da się wjechać tak normalnie. Dobra, lecimy. No piękna pogoda się zapowiada. To chyba Hagrid. To na pewno ona. Dobra, trzeba wyprzedzić Hagrida. Dobra. No, temperatura około 22 stopni, więc jest taka dosyć optymalna, jeżeli chodzi o test zasięgu. Nie jest za gorąco, nie jest za chłodno, wiadomo, jak bateria pracuje, no to dla mnie to jest ok. O wadze mówiłem. Powietrze w oponach teraz jest 2,6 i 2,9. 2,6 z przodu, 2,9 z tyłu. Z racji na to obciążenie zawsze robię tak, że 0,3 mniej więcej różnicy względem przodu i tyłu. Bo wiecie, chodzi tutaj o to, co prawda tutaj może to się nie wydarzy z racji na moc hulajnogi, ale chodzi o bobsowanie koła przedniego. Jak macie taką samą ilość powietrza lub więcej z przodu, no to jest większe prawdopodobieństwo, że będzie wam bobsować. Dlatego mniej się daje, żeby ta przyczepność była lepsza. No po prostu, bo wiadomo, no tak 65 do 35 to obciążenie jest na tył większe. No dobra, trzeba uważać. Ja sobie zwalniam do 18, 16. No to ciasno jest. Warunki idealne, trasa zawsze ta sama, no bo żeby, wiecie, nie było jakiegoś tam przekłamania, że będę jeździł raz po mieście, raz po jakichś wiochach. Jeżdżę na wiosce, żeby pokazać wam tak pełnię, że tak powiem, możliwości baterii, no bo w mieście to też jesteś uzależniony od świateł. Raz możesz mieć tak, że po prostu co chwilę będziesz miał czerwone, a na drugim teście będziesz miał co chwilę zielone, nie? Więc to zależy, jak trafisz. Dlatego mówię, jechać poza miasto, sprawdzić, tak będzie najlepiej. Przypominam, bo może nie każdy ogląda, jest biegły. Roworon R7 Pro, bo to jest wersja Pro, czyli z większą baterią. Jest to produkt na częściach od Mini Motors. Jest to jakaś taka nowa marka dosyć. Znaczy nowa nie nowa, bo ja już tam widziałem wcześniej te roworony.
troszeczkę mniejsze były, no ale w tym roku, w tym sezonie weszli na grubo, że tak powiem, na rynek światowy, na europejski też. To jest Mini Motors, jeżeli ktoś nie wie, to jest główny producent, można tak powiedzieć, wykonawca, koncern Dualtronów. No, Dualtrony to wiemy, co to jest. Mini Motors też oczywiście części sprzedaje do innych marek, jak do Cabo. No ale to jest taki ich produkt nowy, no, że tak powiem. Wszędzie mamy loga Mini Motors. Jest jeszcze wersja Rovorona S7 84V i ona no, to jest takim odpowiednikiem bardziej Dualtrona Storma, ale dużo tańszego. Oczywiście tam też jest mniejsza bateria, no ale mówię, prędkościowo, mocowo, no to ma być taka super szybka hulajnoga. Ale Rovoron R7 jak ja domniemam, tu chodzi o to, że R oznacza range, czyli właśnie zasięg, tak jakby, a S no to speed, więc miałoby to takie, to jest moje oczywiście, moja, to wiecie, ocena tego, że może dlatego R7. No i ta marka postanowiła agresywnie wejść na rynek, a czy mówię agresywnie, bo agresywnie cenowo. Za ten model, który waży 50 kg, który no jest taki z designu połączeniem trochę Nami Berni z Dualtronem. Dualtrona to oczywiście LEDy i ci dźwięk silnika, a rama bardziej taka przypominająca Nami Berni. No to tutaj za tą hulajnogę producent chce około 6500 zł. Oczywiście da się znaleźć gdzieś tam taniej. 6500, a dostajemy tak, 2 razy 900 W silniki, nominał, w piku to jest 2 razy 1500, czyli łącznie 3000 W w piku, pikowej mocy, czyli tego momentu takiego. Nominał to jest 2 razy 900. No to wiemy, 60 V i 42,4 Ah. Ogniwa są markowe, samsungowe, 21700, czyli tego nowego typu. I pojemność jednego ogniwa to jest 5300 mAh, czyli to jest dosyć specyficzna, że tak powiem, pojemność w takich ogniwach, gdyż często spotykane są pojemności 4900, 5000 mAh, a tu mamy 5300. No ale to jest względnie nowe ogniwo. Względnie, bo to parę lat ma, tam chyba z 2. Natomiast jest względnie nowe i ono jest na zasięg, że tak powiem, czyli nie są to jakieś bardzo wysokoprądowe ogniwa, tylko na, że tak powiem, na wytrzymałość. No i coś w tym jest, bo pewną rzecz już zauważyłem, że jak się zapierdala na tej hulajnodze, to ta bateria chyba troszeczkę szybciej schodzi, ale to zresztą sprawdzimy. Natomiast jak jedzie się tak wolniej, no to rzeczywiście ona jest nie do zdarcia. No nie do zdarcia, bo już widziałem po prostu, co Klaudia wyprawiała na niej. Oczywiście kwestia ramy, kwestia tej wytrzymałości, to wszystko z czasem przyjdzie. No, ale to są takie parametry tej hulajnogi, więc one szału nie robią, jeżeli chodzi o moc. Można znaleźć hulajnogi mocniejsze, nieco szybsze, nieco lepiej się zbierające. Natomiast w cenie 6500, pamiętajmy, mamy markę Mini Motors, która nie jest marką Bojeda, Kirin, więc mamy tutaj Mini Motors. Oho, Straż Miejska. Muszę poczekać, aż pojadą. Dobra, to nie będą jechali za mną. No, także macie tutaj markowe rzeczy. Macie przepotężną baterię. No dobra, pojedziemy troszeczkę szybciej. To jest 35-40. I nie będziemy się telepać. Zobaczymy, jak wjeżdża pod krawężnik. Op! Nie, no spoko, mięciutko. No ale natomiast na temat zawieszenia to zaraz Wam opowiem. Najpierw 10 km, a potem widzimy się na dobrej podstrykowem. Aby zrobić omówienie, mam też miarkę, więc może jeszcze w międzyczasie muszę odpalić pilocika i zrobić test prędkości, póki jest jeszcze w miarę pełna bateria.
No dobra, mamy 10,5 km, dlatego że nie chciałem tam stawać pod czyimś domem. Według, teraz tak, gdzie tu idziemy? Gdzie to się... O, 64,8 V po 10 km, czyli zeszło 1,6. Chociaż jakieś odstanie to pewnie 1,4. Procentowo to pokazuje oczywiście 100%, no bo oczywiście zawsze pokazuje kurwa 100%, na początku przynajmniej. A jeżeli chodzi o tabelę na 5, czyli 1,4 V zeszło, 65 V, no to ja Wam mówię ile to jest. 65 V to jest około 88% baterii. No, coś koło tego, 90, prawie 90%. O, 65,1. No to prawie 90% baterii po 10 km, czyli na razie wychodzi na to, że schodzi no, procent na kilometr. No. 10% zeszło, 10 km zrobiliśmy. No to na razie jest ok. No to sugeruje to, że zrobimy coś około 100 km. No. To byłby świetny wynik przy tej prędkości. Dobra, jedziemy pod górkę, więc trzeba przyspieszyć. Tutaj zaraz będzie taki zjazd śmierci, ja to zawsze mówię. Można byłoby tutaj sprawdzić VMAXa, ale to byłoby niemiarodajne, dlatego że to jest dosyć mocno z górki. Więc oczywiście pojedziemy tutaj maksymalnie ile się da. Powiem Wam ile na liczniku pokazało się, ale test prędkości zaraz zrobimy na takiej prostej. Także no dobra, pojedziemy, zobaczymy. Chociaż zobaczę, nikogo nie ma, no to jedziemy. No to jedziemy. O kurwa! O, ale to zapierdala! O, widzicie co się dzieje? Widzicie? Już zacząłem się znowu obsrywać, bo zaczęło mi łobla wpadać. Także, to znaczy wiecie, ja się nie bałem teoretycznie, bo ja byłem przygotowany na to. Ale trochę mi serce zabiło, bo powiem Wam, że dlatego zabiło mi mocno serce, bo nie znam tej hulajnogi i Dualtronie Thunderze się tego nie spodziewałem. A dlaczego się obawiałem, to zaraz Wam powiem, jak zrobię podsumowanie takie pod jeziorkiem. Natomiast kurde, miałem wrażenie, ja wiedziałem, że on lekko chybocze, że lekko tam, wiecie, że tam trzeba docisnąć, ale najlepsze było to, że jechałem z całą prędkością i on zaczął sam chybotać przy tej samej, nawet nie przyspieszało. Nie przyspieszała się, wiecie, prędkość nie zwiększała się, a on zaczął sam chybotać. Troszeczkę odchyliłem się, wiecie, to trochę z górki i tak dalej. I co zrobiłem? Odpuszczałem lekko gaz, ale on nadal tam swoje, tam wiecie, chybotał się. Więc przycisnąłem, że tak powiem, cielskiem przód i wyszedłem z tego. Natomiast od razu mówię, nie puszczajcie tej manetki. Wiecie, nie jedziecie i nagle bach, jak łapie Was wobbling, tylko powoli. Powoli odpuszczajcie, bo silnik musi mieć cały czas jakieś napięcie, że coś tam, wiecie, jest jakaś energia, moc. Wiecie, że dodajecie gazu, że troszeczkę go mniej jest, że go trzyma energia, a nie puszczony luzem, jak niech się toczy. To tak się nie robi. Nie może on się toczyć koło mimowolnie, on musi mieć cały czas, wiecie, napięcie. Także powoli puszczamy, no i dociskamy przód. Zestresowałem się troszeczkę. Na liczniku wydaje mi się, że coś było pod 67, może 70 skoczyło. Kiedy już łapał ten wobbling, to już wiecie, ja już nie patrzyłem na licznik. To nie jest dużo. Natomiast odczucie było i tak duże, no, dosyć na tej hulajnodze. No to wcześniej na Thunderze łapało mnie ten wobble przy 94, no to prawie 30 km szybciej jechałem. No, to był stres wtedy dopiero. No dobra, słuchajcie, zaraz odpalę licznik. Utopiemy fixa i zrobimy tego VMAXika na płaskim, tak? Żeby tylko łobla mi nie złapało. Dobra, to podjedziemy sobie. Dobra, staniemy sobie z boku. Tak, jest, tutaj jest dobra, prosta. Jest oczywiście troszeczkę prosta, minimalnie w dół, potem wyrównanie, ale generalnie jest to stabilna, prosta. Dobra, odłączam się, włączam tryb pilocika. No dobra, pilocik podłączony.
złapał fiksa. Trzeba tak poczekać minuta, czasami dwie, aż on złapie, wiecie, zasięg z satelity. No dobra, sprawdzamy VMAX Rovorona R7 Pro według GPS-u. Także 3, 4. Ruszamy. 30. Według licznika 40. 40, 50. 55. 58. Skakuje 59. No dobra, 59 mi pokazało według licznika. Ale teraz jedziemy w drugą stronę. Jeszcze poprawka, bo tutaj może pokaże więcej. 20, 30, 40. Lecimy. 50, tak? Tutaj więcej pokazuje. 50, 61, 62, 63, 64. 64 na godzinę pokazuje. Odpuszczamy lekko gaz i hamujemy. 64 według licznika. 64 według licznika. Także no zobaczymy, ile wyjdzie na GPS. Ja sobie zaraz oczywiście to sprawdzę i odniosę się do tego. Natomiast to oczywiście też jest taki short pod... Kurwa, jakie kamienie się zrobiły z tych opon. No, także 64 według licznika, ale 59 w tamtą stronę. Czyli tak jakby sugerowało, że to nie była do końca płaska część, bo jakby było nie płasko, jakby było płasko, to byłaby ta sama liczba, nie? Prędkości, ten sam wynik. Natomiast 64 w jedną stronę, 59 w drugą. Tak samo było z kamikadze, czyli lekko pod górkę musieliśmy jechać. Zobaczmy, ile wyjdzie to na GPS-ie. Teraz pokazuje 65,3 V, w ogóle tak odstała ta hulajnoga, ale ja już wiem, jaka jest prędkość. Wy będziecie widzieć tą prędkość oczywiście. W jednym kierunku 56 udało się wyciągnąć, czyli tyle co kamikadze, ale to pod górkę było lekko. Natomiast w drodze powrotnej, gdzie kamikadze osiągnęło właśnie 56 na godzinę, ta hulajnoga uzyskała 61 według GPS-u, czyli jest troszeczkę szybszą hulajnogą niż kamikadze K1 Max Tokyo Drift. Jest na pewno szybsza niż G2 Master. No i wychodzi na to, że jest minimalnie szybsza niż G4. Natomiast, no tak, ja wiem, G4 jest tańsza. Natomiast oczywiście no to trzeba byłoby w takich samych warunkach sprawdzić. Także, czy jestem zadowolony? Jest ok. Przez jakiś czas nawet pokazywało podobny wynik. Przekłamanie jest jakieś tam, powiedzmy, jak pokazywało 59, to tu pokazywało 56. Jak tam pokazywało 64, to pokazywało GPS 61, więc 3 km z tego przekłamania, ale co ciekawe, jak tutaj pokazywało mi około 45, to na GPS-ie też pokazywało 40 około 5. Nawet nie wiem, czy to nie tyle samo, więc to przekłamanie jest dopiero przy wyższych prędkościach, tak jakby wtedy ono ma większy odchył. Tutaj może tego odchyłu nie ma, takiego i nie łapie. Także prędkość jest taka, jaką producent podaje. Czyli bardzo szybka, do takiej bardzo zrywna, sprawna i dynamiczna ta hulajnoga jest. Natomiast to nie jest hulajnoga dla dzieciaków, które sobie myślą, że ja będę zapierdalał 90 czy 100 na godzinę. No to nie do tego jest stworzona ta hulajnoga. I powtórzę, przy następnym filmie, gdzie będę robił specjalny odcinek na cześć 10 000 ponad kilometrów przejechanych na Tanderze dwójce, opowiem Wam więcej, bo ma to, gdzieś tak powiem, coś wspólnego z tym, co Wam mówię teraz, jeśli chodzi, że to wystarczy ta prędkość.
No dobra, zanim przejdziemy do kamerki tej Lumixa, to jeszcze nagram Wam, bo nie miałbym jak podczepić tego Lumixa, wymiary, o których zapomniałem. Kierownica oczywiście jest dorabiana, więc tutaj jest zrobiona kierownica na 72, no z gripami 73 mi pokazuje, prosta. No ale nie możecie się tym sugerować. Też zmieniłem mostek, więc teraz wysokość kierownicy od deku wynosi... Nie, no coś mi tutaj nie tralala jest. 100 ile? 100 nawet 3. Kurwa. Ja się wkurwię zaraz. Tu mamy dek. O, tu jest dek. I teraz tak, na jakiej wysokości? Musimy wprostować. No 104, bo liczymy tą końcóweczkę. 104 jest na T, więc 103, 102 będzie mniej więcej wysokości kierownicy. Szerokość deku. Pozycji stojącej macie, o tu widzicie, odtąd jest, tu możecie stanąć i jest 27 cm, ale jeżeli mówimy o szerokości hulajnogi, to wychodzi 31,5, czyli tyle co w Thunderze. Długość teraz tak tego deku. Ja w ogóle nie wiem, czy ja wam robiłem wymiary. Dobra, czyli pozycji stojącej mamy 49 cm. Tutaj zobaczcie jeszcze raz. 49 cm około, tak? Z podnóżkiem no to wyjdzie tam z 65. No, jak zaginiemy to 65 około. No, to, czyli tak w miarę. No, już nie będę wam teraz pokazywał prześwitu, bo jest niżej. Pokazywałem wam, już teraz sobie przypominam, jak to wcześniej wyglądało, ale to stokowo. No słuchajcie, przerwa jest. Red Bullek jest też. Będziemy popijać sobie i będziemy opowiadać o tej hulajnodze, więc teraz jak ktoś oczywiście lubi pierdolenie moje, chociaż wątpię, że takie osoby są, ale może jakieś są. Dobra. To troszeczkę opowiem. Ale dobre. Opowiem wam tak. Już mówiłem wam o cenie i tak dalej. Ale ta hulajnoga, jak przychodzi stokowo, to jeden problem, który zauważyłem, to znaczy problem, to nie można nazwać problemem, bo to są amortyzacje. Amorki dodawane do standardowo to są jakieś no-name, co prawda podpisane na Roworon, ale to są jakieś no-name, to tam jest 1500 chyba i 1400 LBS, tylko że one mają coś takiego, że jak wjeżdżacie w krawężnik, to taki jest łupnięcie takiego, tak jakby garnki jakieś byście wieźli, jakiś taki garkotłuk się robi z tej hulajnogi. To odbicie też jest takie chamskie dosyć, takie wiecie, jakby takie bardzo szybkie odbicie. Nie ma możliwości redukcji tego odbicia. Więc to jest chujowizna. Ja sobie zmieniłem tutaj na KKE 135, ponieważ 165 by się tutaj nie zmieściły, bo długość normalnych jest chyba dosyć nietypowa, tam jest chyba 155, coś takiego, tych roboronowych. Ja zamówiłem wcześniej eksy, tylko że te eksy powodowały, że to było tak naprężone, że nie mogłem skręcić kierownicą, gdyż zobaczcie, teraz macie tutaj, widzicie, nie wiem czy dobrze widać, jest taki no lekki prześwit. No może tutaj będzie widać, lekki jest prześwit. I jakby miałem te 155 czy tam 150 eksy, to ten element, czyli ta część metalowa tutaj, stykała się z tamtym i blokowała możliwość skręcenia, więc musiałem oddać. Nie zwracajcie uwagi, że troszeczkę ujebana jest. Więc teraz są KKS 135, musiałem wziąć te z mniejszym skokiem niż te 165. I zobaczcie jaki jest kąt też padania tych sprężyn. On jest taki, to nie jest 90 stopni jak w Nami czy w innych modelach. I co o tym mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć tyle, że i powiem wam tak, przez ten kąt padania ta hulajnoga nie wybiera tak jak Nami. Jak na Nami staje, czy na przykład na Blade'zie GT2
stawałem, czy nawet na Teverunie 7260R, to ona tak fajnie, mamy tak siada. Ta hulajnoga, tak już na elemencie, w momencie kiedy stajecie, to ona tak siada. Czujecie się jak na chmurce. Tutaj tego nie ma, bo kąt jest po prostu pod kątem to jest i dlatego niestety nie ma takiego efektu siadania. Natomiast bez względu na to, jak tam ustawicie, wiecie, redamp, to nie ma też znaczenia. Natomiast kiedy wjeżdżacie w dziurę, to już jest bardzo ładne tłumienie tych dziur. To już jest miło. Nie będzie to oczywiście poziom Nami czy Blade'a, pomimo że to też tej samej marki macie Amorki, ale już jest tak fajnie, już jest przyjemnie. Już nie ma tego dźwięku, jest to fajne takie syknięcie, jak wjeżdżacie w jakąś dziurę. Więc no jest dobrze. Teraz jest fajnie. Ale dobre ledwo. Co jeszcze mogę wam powiedzieć? Tarcze chamsko piszczą, więc prawdopodobnie zmienię klocki na takie, które zmienię u siebie w Thunderze, bo u mnie w Thunderze macie te same tarcze i te same w ogóle klocki hamulcowe, znaczy klocki i zaciski, wszystko. To jest to samo, co u mnie w Thunderze, tylko że tam przestało to piszczeć po zmianie klocków na metaliczne. Te pewnie są jakieś żywiczne albo chuj wie co. No. Ale nie wie, ale zauważyliście jeszcze jedną rzecz. Mamy naklejki niebieskie. To są takie klasyczne naklejeczki z AliExpressu. 8 dych kosztują. No tak to wygląda. Troszeczkę nie pomyślałem, bo przecież kierownica jest czerwona, więc powinny być czerwone, ale czerwone są niedostępne. W ogóle taka ciekawostka. Te silniki są tak jakby wklęsłe w środek. Normalnie wystają. Nie wiem, czy to ze względu na to, że one są słabsze, mniejsze. Co tam w ogóle jest napisane? RR7 jest jakiś numer, tak. Natomiast mocy tam nie ma podpisanej, chyba że z drugiej strony. Nie, nic takiego nie widzę. Lampeczka jest naprawdę przyzwoita. Mega. Tylko trzeba ją troszeczkę dokręcić, bo ona tutaj lata. Kurwa, ujebana jest trochę. Zakurzona. System składania jest taki, że dojebałem tam śrubę na tyle, że już nie mogę tego... O, a nie mogę, może ty. Może się uda. Ty, uda się. Dobra, to się coś odblokowało. No wcześniej miałem z tym problem, ale dobra, nic nie będę kombinował teraz. Nie ma luzów, więc dobra. Coś tam udało się odblokować, więc spoko. No wiecie, tu macie te dwa porty ładowania, to się pokazywałem. Kable wychodzą dosyć sprawnie. Nie odkręcałem tego elementu. Być może kiedyś to zobaczę, co tam jest w środku. To jest jakiś kod QR. Nie wiem od czego. Sztyca ładnie świeci, nie ma problemu. Błotnik jest ok. Przygotowany nawet na rejestrację. Światełko jest ok. Żeby się tylko nie wyłączyła. No i słuchajcie. Gripy jest zmienione na Audi, mięciutkie. Dołożymy jakieś takie, wiecie, gumki do klamek hamulca. Kurwa, jaka zakurzona. Zmieniłem ten mostek, zobaczcie. On jest zmieniony po to, żeby móc zamontować taką większą kierownicę, bo standardowo wiemy, jaka jest to w Altronach. Nie można jej zmienić, bo jest za wąska i trzeba tak naprawdę rzeźbić albo szukać jakiejś specyficznej kierownicy. Natomiast ta jest już spoko, więc trzeba było dopłacić tam dwie z ponad stówki i za kierownicę to pewnie z 3,5 wyszło. Dodałem czujnik ciśnienia, no bo to musi być. Tu macie kierunki, tu macie wszystko, co mieliście. Była taka ciekawa rzecz, jak chcecie zablokować ją, żeby jechać 20 na godzinę, czy tam 25, bo nie pamiętam, to wystarczy przytrzymać ten guziczek. On jest generalnie od świateł awaryjnych, ale wystarczy, że... Kurwa, no to ostrzenie. Wystarczy, że przytrzymacie już policja. Nic wam nie zrobi, przynajmniej jeżeli chodzi o prędkość, bo waga jest 50 kg. Ona troszeczkę siadła ze względu na to, że mamy teraz inne Amorki. Kabel pociągnięty macie tam z boku. Jakie plany jeszcze, żeby zmienić coś? Na pewno fajnie byłoby jakieś LEDy dodać tutaj. Tak jak w Nami, coś takiego. Minus, który muszę powiedzieć, jeżeli chodzi o konstrukcję, to na pewno brak możliwości założenia crashpadów. No to tutaj niestety crashpadów sobie nie zamontujecie. To jest minus. A jeszcze większy dla niektórych, kurwa, ujebałem się już, jest taki, że nie zamontujecie tutaj amortyzatora skrętu. Więc wobbling może się zdarzyć. Natomiast powiem wam tak. Łapa to hulajnoga
wobbling. Taki lekki falowanie, coś takiego. Ta kierownica za lekko chodzi w ogóle. To w ogóle jest, to jest tak leciutko chodzi, że no to nie jest dobre. To powinno ciężej chodzić troszeczkę. No chyba, że ktoś lubi tak. No ale mówię, przy prędkościach prawie maksymalnych ta hulajnoga dziwnie się zachowuje. Zaczyna łapać takie lekkie chybotanie. Oczywiście można to jakoś tam zniwelować postawą. Wiecie, no wy też tutaj nie stoicie tak blisko, tak? Nie wyciągacie tej nogi poza ten element, tylko jest taka zabudowa tutaj, gdzie jest sterownik i przez coś stoicie trochę do tyłu. Być może to też ma znaczenie w pochyle, że jesteście bliżej tylnej części, nie tak z przodu, ale to oczywiście tego się nie czuje, że to nie jest jakiś dyskomfort stania na tej hulajnodze. Natomiast może to ma jakieś znaczenie, że trzeba się pochylać, żeby jak zaczyna łapać wobbling. Poszerzyłem kierownicę w nadziei, że to pomoże. Troszkę może pomogło. Troszkę może. Ale niewiele. Żeby się tylko nie wyłączyła. Zobaczcie. Nie wiem, czy pamiętacie, że przy 10 km ta hulajnoga miała 64,8, 65 V. Teraz ma 65,3 V, a zrobiliśmy 16,5 km, czyli 6,5 km dodałem. Dodano po prostu do zasięgu tego co ostatnio, a baterii jest więcej niż wtedy jak stałem. Więc taka ciekawostka, bateria odstała się. 1,1 V na 16 km, także no zajebisty wynik póki co. Natomiast czy mogę tą polecić hulajnogę? Zobaczcie jak ona wygląda. No wygląda po prostu beauty. 6,5 tysiąca złotych i taka średnia rynkowa cena. Na Alibabie widziałem za około 5. Ktoś tam na Allegro chyba za 5300 próbował sprzedać tą wersję. Tylko, że pamiętajcie, że to trzeba długo czekać. Nie wiadomo, czy to kiedy przybędzie. Więc to jest taki minus. Ja jestem zadowolony z tego zakupu. Bo bateria tutaj była najważniejszym czynnikiem. Design. Tylko zobaczcie na te rączki. Zobaczcie, jakie fajne są te rączki. No zajebiste po prostu. Zajebiste. No dobra. Troszeczkę powiedziałem. O, no, Dualtron, no. Dualtronowe dźwięki. Ale nas sunie. Dobra. Nie no, jedzie się bardzo stabilnie. Poza tym, że wobbling łapie przy 60, znaczy nie zawsze łapie. To już jest loteria. Jak on sobie tam ubzdura. Może też oczywiście próbować skręcić redamp. Może on też by jakoś tam pomógł. Wiecie, mocniejsze, wolniejsze odbicie. Jakby tak zwolnić to odbicie, to wiecie, bardziej byłaby usztywniona. Więc to takie rzeczy wiadomo, no można jakoś tam zminimalizować. Ale generalnie jeżeli chodzi o komfort jazdy, takie stanie, wiecie, oparcie się o podnóżek, no to jest to kurwa bajeczka. To jest bajka, po prostu jeszcze ta guma jest taka mocno, wiecie, ona jest w różne kierunki, ta guma ma te wyżłobienia, tak i tak i tak, przez co jeszcze bardziej czujecie się stabilniej i pewniej. Dobra. No jeździ się na niej bardzo mega, w ogóle wygodniej mi się jeździ na tym Roworonie niż na moim Tanderze. Ze względu oczywiście na zawieszenie w głównej mierze, ale no, także podnóżek ma tutaj duże znaczenie, bo u mnie jest za bardzo zadarty, a tutaj jest tak dosyć delikatnie zadarty, przez co lepsza jest ta pozycja stania. Zobaczmy sobie ile mamy tych kilometrów, 18, no to jeszcze 2, zrobimy malutkie kółeczko i do Maczka podjadę, sobie coś zjem, bo to wiecie, będzie daleka podróż, więc muszę być najedzony. A, jeszcze jedna rzecz. Słuchajcie się. Da się ten dźwięk wydobyć. Pisku opon, niestety ten dźwięk tylko nie od mocy, tylko od tego, że podrzucam ją lekko do przodu. Dobra, jedziemy. 35, no teraz staram się 35, ale
ja tego nie kontroluję. Ta hulajnoga jest taka stabilna w jeździe do tych tam 50 na godzinę, że no nie macie wrażenia, jakbyście jechali. Znaczy, no nie czuje się tego, no prędkości nie czujecie. Opa, 55. No i ona też ma taką fazę przyspieszania. No, zwalniamy. Ma taką fajną fazę przyspieszania. Na przykład tak, teraz jedziemy powiedzmy 20 na godzinę, nie? I patrzcie. Daję gaz. 30. 40. 52. 54, 55, 56, 57. No to jest bardzo żwawa hulajnoga, ona ma bardzo wolny start. Wolny start, bo ten start jest taki zmulony, ale w tej drugiej fazie zaczyna nabierać tej prędkości. Fajnie to rozwiązali, bo pamiętajcie, no to są sterowniki no niby kwadratowe, trapezowe, chuj wie jakie dokładnie, bo te foka, no ja nie wiem, nawet naprawdę fajnie rozwiązane jest tutaj przyspieszenie tej hulajnogi. Przez to, że jest tak dobrze to zrobione, nie macie wrażenia, że ona ma 2 razy 900 W. Macie wrażenie, jakby miała dużo więcej mocy. Ale dopiero jak się jedzie przy takich bryższych prędkościach lub przyspieszacie w momencie, jak macie tam, nie wiem, 15-20 na godzinę, bo jak jedziecie od zera, no to ona jest zmulona. Ale to już wiecie, powtarzać nie muszę. Więc ta baba patrzy się tam, kurwa, kolegi szuka. O kurwa, jakie szambo tam chyba było jakieś. A może w teren w nią wjadę? No dobra, tu słuchajcie, bo tutaj mamy piękne, okoliczne. Może przy tym pomniku stanę, dobra. No dobra, ale my wracamy tutaj do rzeczywistości. 20 km zrobiony. Położę na chwilę sobie rękawiczki. I teraz tak. Jedziemy baterię zobaczyć, a bateria mi pokazuje 64,3 V. 100% oczywiście, bo jakby inaczej. Jak odstanie trochę, to Wam powiem. Natomiast ile to jest według tabeli? Według tabelki 64,3 to jest równo 85% baterii. Czyli po 20 km zostało 85% baterii. Według tabelki, według licznika oczywiście stało już podskoczyło 64,4 jest. No i pewnie jeszcze podskoczy z 0,1, może 0,2 V. Więc tak to wygląda. Także na razie spoko. Teraz podjeżdżam coś zjeść. A potem widzimy się na trasie. Opa. Chuj, to jest stanę. No dobra, zbieramy się dalej. Zobaczcie, jak odstała się bateria. 65,2, czyli 1,2 V zeszło na 21 km. No i co? Załączy się ten tempomat czy nie? O, jest, tak, jest. Kurwa, jest tempomat. Ludzie kochani, jest tempomat. CCS, nie no, ja wiem, podnieciłem się jak debil. O, widzicie? CCS jest. Kurwa, tempomat. No coś wspaniałego. Naprawdę cieszę się, bo uwierzcie mi, że na przykład tym osobie, które dostałem od Geekbuyinga, to nie ma tempomatu. Nie wiem, czy to jakieś przepisy unijne, czy coś. Tak samo nie ma tego tempomatu. Nie no, tempomat jest w Angwacie, ale u mnie nie ma tego tempomata w Tanderze. Więc tutaj no coś fantastycznego. Ciekawy jestem, czy na przykład... Nie no, tutaj to nic nie da. Nie. Bo wiecie, w Nami Berni macie coś takiego, że jak sobie naciśniecie plusik, to ten tempomat wzrasta o 1 km. Minusik to 1 mniej. I możecie sobie manipulować tym tempomatem. No a tutaj tego nie ma. Niemniej jest tempomat. O kurwa. No wreszcie coś wspaniałego. Dobra, tu sobie zwolnimy. Tempomat utracimy. Ale spokojnie. Ustawimy sobie na 35 i będzie sobie jechać. Jest. Dobra, jest.
O, kaczkomat jest. Jak to bezpłatna karma dla kaczek jest? To bezpłatna i one nie dostają? Aha. Może i bezpłatna. Ale kurwa nic tu nie ma w kaczkomacie. A kaczki patrzą, zobaczcie. Usadowiły się tutaj kaczuchy przy kaczkomacie. Bo one wiedzą, że to jest jedzenie. No ale niestety bidulki nie ma. Nie ma, bo to wszystko wyjedzone. No dobra. Powiem tak, jest tutaj ładnie, jest git. Zobaczcie. Toalety są. Inwestycja się udała, tylko troszeczkę to trwało czasu. To 3000. Nie tak dużo. Nie jest to mocny sprzęt, natomiast ma dużą baterię, bo 42 na 60 V, więc bardziej zasięgowo. Myślałem, że więcej. No wiadomo, że wygląda na sprzęt, który ma więcej watów. No właśnie to jest urok tego Rovorona, że on... O, czekajcie, to już pewnie mamy ze 30 km. Słuchajcie, to jest plus tego Rovorona, że on wygląda jakby miał z 2 razy więcej watów, jakby jechał szybciej i jakby kosztował 2 razy więcej. Kurwa, dużo tych uchodźców. No dobra. Mamy 30 km. Słuchajcie, mamy 30 km. Dokładnie zrobiłem 30 km i 200 metrów. No i bateria według licznika to jest 63,3 V. Ona oczywiście odstanie i będzie pewnie około 63,5 V. 93% pokazuje licznik, natomiast sprawdźcie sobie tabelkę po 30 km. Tabelka 63,3 to sugeruje mi, że to jest około 80% baterii. Czyli 80% i 30 km zrobione, więc na razie jest naprawdę bardzo dobrze. Bardzo. Lecimy dalej. Jak myślicie, będzie padać? Mam nadzieję, że nie. No, lekka przerwa była. Słuchajcie, no to wygląda jak nami Borni dla ubogich. Nami Borni. Bardzo dobry sprzęt. W sumie tak mogli nazwać to. Nie żaden Rovoron, tylko Nami Borni. O, już jakiś kundel się podniecił. Ale taki ładny ten kundel. Yes. O, tak, groźny jesteś, tak. O, groźny i stary. Ale uroczy. No. Także wsiadam na swoją Nami Borni dla ubogich. Zobaczcie, kogo spotkałem na drodze. Ludzika Michelin. Chociaż taki tylko podobny jest tej twarzy. A damy trochę w palnik, a co tam? 57, 60 na prawie, no 60 na liczniku. Nie ma łobla. Widzicie? 60, jadę V-Max z tą hulajnogą i nie ma łobla. Więc ja nie wiem, ten łoblik to raz łapie, raz nie. Jest sztywniutko, stabilnie. Powiedzcie mi, u was jeszcze są takie budki? To chyba dla myśliwego, nie? Bo powiem wam, że tych budek coraz mniej, ale ta wydaje się jakby była aktywna, działająca. No jestem ciekawy. Szkoda, że nie wziąłem drona, bo bym podleciał, a tak to trzeba troszeczkę byłoby... No, szybciej jedź. Tak to trzeba byłoby jakoś tam podejść. No, jestem ciekawy, kto zna to miejsce.
No dobra, zatrzymaliśmy się. 41 km. 41 km. I teraz tak. 61,8 V. No to teraz trzeba sprawdzić, ile to jest. Kurwa, tych. Według tabelki. A według tabelki to jest, już wam mówię, 61,8. 61. To jest około 72-3% baterii. No, po 40 km 72-3%. Niezły wynik. Kojarzycie? Agata, Marcin, Oski. Chyba kojarzymy to miejsce, prawda? Stamtąd się przyjechało, tu się zrobiło przerwę. I tam jest. No dobra. Mamy tempomat i jedziemy. Jeszcze nie odleciały bociany. Mamy prawie sierpień. No, już pewnie wyrosły. U was też jeszcze bociany są? Kurwa! Wpadło coś do oka, no. O, już jakiś pimpek. Pimpek, nie? No pimpek mały. Pierdolę. Więcej kurwa. No tak, bo ten pies wyskoczył. Co oni kurwa po tych wsiach zapierdalają? No ja pierdolę. Już by tego psa przejechali, no. Debile. Zobaczcie jakie graciarnie. Dobrze, ja wiem. Nie no, zajebioza. O jest, i to będzie blakota. Czy to jest jakaś lampa? To jest jakaś korona. Dobrze, już pysk, kurwa, no nie można stanąć normalnie. To jest jakieś rękodzieło, to jakieś miecze. Dobrze, no. Gorsety? Tym. W tym. To jest niezłe. Zobaczcie. Pascnoty normalnie. Nie no, zajebioza. Fajne, kurde. Powiem wam, że zajebiste. No muszę Klaudii wysłać. Czy jej się podoba. Nie dotykać, oglądać, oceniać, nie dotykać. No dobra, no to jest jakieś artystyczne chyba. Chyba to nie jest na sprzedaż. Spoko. Fajne, fajne miejsce. Ciekawe. A jak tak patrzę, to takie trochę wysypisko śmieci. Jezus, to cały klan. O Jezus. Podniesione wszystko do rangi entej kurwa. Człowiek na hulajnodze przyjechał, psy się obsrały. 50 km spadnie. Zatoka ZHP. Za pięknie tutaj nie jest. No ale zobaczcie, 50 km i teraz tak. Ile voltów zostało? 60,5. To daje procentów 68 według licznika roweronowego. A ile to wychodzi według tabelki? Dobra, według tabelki 60,5 to równo 65%. A tutaj 68 pokazuje, czyli można powiedzieć, że podobna wartość. Zobaczcie, tutaj fajnie jest. Nie wiem jak to się nazywa, to chyba nie jest kitesurfing, ale on ma sobie jedzie właśnie w ten sposób. Potem sobie jedzie gdzieś tam daleko, tam takie całą zatacza i wraca tamtą stroną. Cała taka baza dookoła zrobiona właśnie tego miejsca. No fajnie to wygląda. Zajebiście. No dobra. Popatrzyli, jedziemy dalej. Tu trzeba uważać.
Kurwa, nie strasz. No dobra. Mamy 60 km, proszę Państwa. 60 km. Według voltów to jest 57,9. No pewnie jak odstanie to będzie 58. Według procentów to 44%. No dobra, to teraz sprawdźmy w tabelce. 44% pokazuje nam procentowo wyświetlacz. Ale 57,9 to jest według tabelki to jest około 52%. Około 52%, tak spłaszczam to wszystko. No, także niezły wynik. Ładne miejsce. Ktoś tam zapierdala, bo inaczej. No, tak wygląda roworonik. Widzicie, jak stoi na płaskim. Tył chyba troszeczkę wyżej jest, albo mi się wydaje. O, teraz powinno być dobrze. Ładnie to jest. Bardzo ładnie. Tylko szkoda, że słoneczko się schowało. No dobra, 60 km zrobiony. Baterii zostało 58,9 V. Ty, słuchajcie, odstałem chwilę i 1 V podskoczył. No to zmienia postać rzeczy z 44 na 54%, czyli 58,9. Ty słuchajcie, 58,9 to jest prawie 60%. Także fajnie, że pokazuje volt mniej. A nie wiem, postoję 2 minuty i nagle volt więcej. Także, no dobrze, 58,9 V. Widzimy się za 10 km. Kurwa, jak scena z Terminatora. Jak wyjeżdża wam moloch. Obiekt monitorowany. No dobra. Podjedziemy sobie troszeczkę. Chyba nikt nie ukradnie nam hulajnogi, jak myślicie? To trzeba będzie ustawić, wiecie co? Żeby nie było przypału. Safe niewiele pomoże, ale może jakiś jegomość, który nie ma, wiecie, o, to jeszcze lampki zdejmiemy, żeby było, że jest włączone. Słuchajcie, safe może nie pomoże, natomiast nie zawsze każdy wie, jak taką hulajnogę odblokować. Kurwa, jeszcze bliżej środkiem tym Cinquecento jebanym. No dobra, bo trzeba przyspieszyć troszeczkę, skoro jedziemy pod góreczkę. Dobra. No zobaczmy, jak podjeżdża pod górkę, no. Pod górkę 46. Nie jest tak źle. No sprawnie jedzie pod góreczkę. Na połowie baterii. Uwielbiam ten zjazd, to jeden z moich ulubionych odcinków przejazdowych. Zobaczcie, jak tu się zjeżdża. Kurwa. Patrzcie, kurwa, 6 dych jedzie. Coś pięknego, wow. Ale to wygląda. Dla przypomnienia, tutaj Oski, pamiętasz te okolice? Tutaj ci się urwał podnóżek od Tandera dwójeczki i jechałeś bez podnóżka. To właśnie te okolice. No dobra. Słuchajcie. Mamy 70 km. 70, zobaczcie. Widzicie? 70 km za nami.
Bateria, pokazuje w ogóle, że nie mogę zarobić żadnego zasięgu, bo się bateria skończyła. Mamy 55,5 V. To jest równowartość 22%. To jest już bardzo mało, ale ja wiem, że to podskoczy. Natomiast gdyby się okazało, że faktycznie mamy tylko 55,5 V, no to ile tej baterii jest? 55,5 to jest około 40% baterii. A czemu pokazuje 22? To ja nie wiem. Gdyby było 22, no 55,6 teraz jest. No tak, około 40% baterii. Pytanie jest zasadnicze, czy ta bateria skoczy znów o 1 V wyżej. Musiałbym odstać tutaj troszeczkę, więc poczekam chwilę. Zobaczcie, bateria odstała chwilę, no nie wiem, 2 minuty nawet, nie? 56,5, o 1 V więcej. To pokazuje mi, że mam 32%, a nie 22%. A według tabelki 56,5 to jest praktycznie 45% baterii. O już, jeszcze więcej, zobaczcie, 56,6. Także nieźle. 45% baterii według tabelki, a według licznika 33. No jestem ciekaw, czy tutaj też na zerze się coś tam jedzie. No póki co mamy zrobione 70 km. Jedziemy dalej. O Jezus, jaka breja. No, o Jezus, błocika tu są jakieś. No nie za fajnie. Kurwa, jak się ujeba, zobaczcie te opony. Widzicie? Ja pierdolę. Ile tego syfu jest. Nie, no, mamy jakąś szmatkę, to zaraz szmateczką pojedziemy. Kurwa, jaki syf. Wiecie, czego nie lubię? Brudu. Zobaczcie, jaki syf. No, już to idzie pod myjeczkę. Ja pierdolę, zobaczcie jaki gnój. Nie no, porażka. No dobra, przerwa. Proszę bardzo. Ciekawy jestem, czy kojarzycie tutaj ze zlotów to miejsce. Zaraz tam wjedziemy na górę, to chyba skojarzycie. No dobra, puszki zostawiam dla puszkmenów. Niech ktoś sobie weźmie. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz, bo to tak śmierdzi nawozem, ale pytanie, czy z pól, czy z tego, że syf zebrał na hulajnodze, nie wiem. Tutaj do Zielonej Góry, Oskiego, Karalucha, Witka, Szpika. Pamiętacie to miejsce? No właśnie, co wam to przypomina? Dokładnie tu się działy ekscesy. Nie chciał trąbić gościu, ale mignął światłami. No dobra, lecimy dalej. No, także miło było powspominać. Kto wie, może jeszcze polecimy tu. A to będzie test dla grupy, czy oglądają moje filmy do końca. Czy się męczą, czy nie. Dobra. No dobra, ile tych kilometrów jeszcze? No jeszcze dużo.
nic, nie ma, to można zjechać. O kurwa! Zapomniałem, że nie jadę tanderem i tutaj nie ma elastomerów, które bardzo fajnie tak sztywno dopiero siadają. Co jest kurwa? Co jest? Czy ja czuję deszcz? O nie, tylko nie to. Czekajcie. Tylko nie to. Z której strony te chmury idą? One tak stoją trochę. O kurde, nie, no to szukam szybko przystanku jakiegoś. Póki co to tak kropkuje, no ale mam nadzieję, że się nie rozpada. Już zaczynam czuć. Cały czas jest ten sam poziom, no ale no dobra, no 5 dych lecę. Coś klaustrofobiczny ten przystanek. No ale trzeba przeczekać deszcz. Fobiczny jest ten przystanek, no ale nie pada. Trzeba przeczekać. Widzicie? Się rozpadało troszkę. Ale póki co jeszcze nie tak mocno. No dobra, chowam hulajnogę do środka, do konteneru. Bo to ciężko nazwać przystankiem. Kurwa, te krzaki. Ja pierdolę. Dobra, chuj. Potem tym się zajmę. Można popatrzeć, jak ładnie LEDy wyglądają. Przeczekamy. Wyszło słoneczko. Przeschło troszeczkę, wyszło słoneczko. Zobaczcie, jak jest ładnie. No pięknie jest, pięknie. Pięknie, dobra. Zbieramy się. 56 V mamy. Do domu chyba starczy, nie? Jak myślicie? Starczy czy nie starczy? Myślę, że starczy. Chociaż 75 km zrobionych. I te 30% około baterii. No nie wiem. No powiem wam, że jak mam 42, to liczę na jakiś taki większy zasięg. No dobra. Słuchajcie, zobaczcie. 80 km baterii zostało, już wam mówię ile. 53,7 V. To jest niby 6% według licznika Rovorona. Natomiast my wiemy, że to tak nie jest. Słuchajcie, 53,8 w sumie poprawiło się, czyli 7% baterii. To jest tak naprawdę 53,8 to jest równo 30% baterii, więc no zobaczymy ile to wytrzyma jeszcze. Jedziemy dalej. No pięknie tu. Zobaczcie, jak wyszło słoneczko. No coś pięknego. Od razu ładnie jest. O. No. Od razu pod myjkę. Od razu. No fajnie. Fajnie tu jest. No pięknie. Jak myślicie, ile procent może mieć taka górka? O. Pięknie tutaj jest. I hamak na górze mają. Kurde. No dobra, podjeżdżamy. Full maneta i pod góreczkę. No zobaczymy, czy da radę wspiąć się. No już jedzie 30, 40. No nie, no to jest moc. Uwierzcie mi, było mocno pod górkę. Myślałem, że na mnie te koguty, ale pojechali. Na szczęście nie do mnie to było. No ja znam te delikutasy. Ostatni raz jak tutaj byłem, to byłem właśnie z grupą na zlocie i pamiętam, że zrobiłem wtedy 105 km tutaj, a teraz mam 84.
Ktoś zapyta, czemu skoro jest ta sama trasa? Otóż dlatego, że wtedy musiałem nadrobić, musiałem pojechać z tego co pamiętam do Witka, od Witka na plac, z placu do hotelu Agaty i Marcina, no i potem znów pojechać i finalnie wyszło 20 km więcej. Mamy 90 km, 90 km zrobione. Baterii ile? 49,5 V to jest 0%. Nie, to tak być nie może, bo to zaraz mi się wyłączy. Nie, no błagam, nie. 49,5 to jest kurwa 10% niecałe. Mam nadzieję, że to jest tylko, wiecie, zawiecha tego licznika, bo ja nie wiem, czy dojadę. Bez kitu. Bez kitu. Poczekam chwilę, zobaczę ile będzie tych voltów. Jest 49, praktycznie i pół volta. Jezus, jak on kurwa wyprzedza, debil. Jeszcze z telefonem w ręku. 49,5 V, jadę 30 na godzinę. Mógłbym szybciej, ale nie chcę jej zdrenować. Mam takie wrażenie, że jak jechałem hulajnogą, która ma mniejszą baterię i powiedzmy iglem, to przy 49 V to on jechał już raptem 15 na godzinę, a ten jedzie 30 i jeszcze jakbym dał wpalnik, to pewnie by pojechał w 40. Patrzę, czy tam nie ma policji, no bo nie ma jak pojechać, kuźwa, no. Jedzie, o Jezu, jakiś sznur jedzie za mną. Dobra, zjedziemy sobie tutaj w prawo, żeby nie robić przypału. Kurwa, 49,2 V, praktycznie jadę 30 na godzinę na tempomacie. I jest nadal but. Wyobraźcie sobie to, no. Także 60 V robi różnicę. Wyższe napięcie, wyższa prędkość. To zupełnie inaczej niż wszystko, co jest poniżej 60 V. Także tutaj też rozmawiałem z Bogdanem, bo on ma tego Ape Foxa i on też widzi to samo. 60 V, praktycznie do końca bateria. Jak już jest przy końcówce, on cały czas idzie, ta hulajnoga, także no to jest zupełnie inna sytuacja niż przy 48 czy 52 V. Dobra, zaraz będziemy sobie zjeżdżać stąd. 3 dychy, a pokazuje mi poniżej 49 V, gdzie teoretycznie powinno już to odcinać, tą hulajnogę. 48,5 V, zwolnienie do 20 na godzinę, żeby nie było przypału. Natomiast zobaczcie, ja sobie daję gaz, a on jedzie, kurwa, zobaczcie, 48 V, 4 dychy prawie jedzie i on normalnie startuje. Przecież ja znam takie hulajnogi, które przy 48,5 V nawet już nie jadą. One już się odcinają przy 51. A ten sobie zapierdala 40 na godzinę. I wiecie, no pewnie to też jest pokłosie tego, że tu jest 42 bateria i te 48 V na 42 to troszeczkę inaczej się mierzy niż jakby to było, nie wiem, 20 na przykład. Patrzcie, to jest hit 47,7 V i zobaczcie to, pod górkę, o, przepraszam, 30 o, chciałem już pochwalić, ale zobaczcie, 45,8 V, o kurde, wyłączył się. Dobra, hulajnoga się wyłączyła, chociaż ja już się podnieciłem, bo że da radę więcej. Niestety, czy jeszcze się włączy? No, już się nie włączy, kurde, no. Chyba, że się odstanie jakoś, ale niestety. Niepotrzebnie dawałem wpalnik, mogłem jechać powoli, no ale zrobiłem 97 km. No i słuchajcie, do podsumowania czas, nie? Podsumowanie, wiem, na wiadukcie. Rower on zrobił 97 km zasięgu, czyli gdybym troszeczkę pooszczędzał, pewnie zrobiłbym 100 km. Czy to dużo? No pewnie wiele osób oczekiwało po tej baterii, że zrobię więcej, ale pamiętajcie, ja ważę 90 razem z ekwipunkiem. To nie jest mało. To praktycznie jest 100 km bez trzech. Pewnie gdzieś tam można uznać, że może licznik trochę zakłamuje, więc może to nie 97, może to 93, może 92 km zasięgu. Tylko, że bierzcie pod uwagę wagę i to jak jeździłem. Jeździłem 35, 40, 60, różne prędkości były. Natomiast bardzo się starałem, żeby nie schodzić poniżej 35. Więc
Dosyć szybka, dynamiczna jazda, 40 na godzinę. Myślę, że robicie około 100 km. Bardzo dobry wynik, to pamiętajcie, jest 2500 Wh. W Thunderze macie prawie 3000 Wh, więc tam jest 400 Wh więcej. Więc to jest zupełnie inna bajka. Więc tam jest więcej watogodzin, hulajnoga jest minimalnie lżejsza. No i robicie tam około 120 km, więc 20 km więcej, więc no, takie są obliczenia. Natomiast Klaudia zrobiła 105, jeszcze zostało jej chyba z 30%, więc waga użytkownika też ma znaczenie, ona waży tam 52 kg, także generalnie jestem zadowolony, bo nie oszczędzałem tej hulajnogi. Ale niestety zostało mi pchania do domu. Myślę, że to będzie ze 2 km. Niedużo, mogło być gorzej. Czy jeszcze ta hulajnoga odpali? Chyba już nie, chyba już się nie odpali. No właśnie. Już zdechła, chuj. Bo czasami zdarza się tak, że jakaś hulajnoga, wiecie, jeszcze odpali. Niestety ta już nie, bo było widać ten spadek z 47, tam 8 V na 45. To spadało, więc no to już jest nie do wybudzenia. To jest ciach, koniec. Igla jeszcze chyba dało radę czasami podpalać i ruszyć. Joyora tak samo. Niestety tutaj jest to tak, że jak już spadnie to napięcie, zleci, wyłączy się, to już jest koniec. Nie pojedziecie, nie włączycie już tej hulajnogi. No nie. Nawet odstanie i nic nie da. Szkoda. Myślę, że to trochę moja wina, że pod górkę zaczynałem mocniej nacisnąć gaz. Gdybym tego nie zrobił, to jeszcze bym pojechał, wydaje mi się, z kilometr. Bo wiecie, gdybym jeszcze podciągnął tą hulajnogę, popchał na górę, nie dając gazy i ona by sobie tam odstała troszeczkę ten woltaż, to jeszcze bym sobie tak tu zjechał w dół, jeszcze bym tam gdzie indziej zjechał i byłbym w domu. A tak to muszę pchać. Także no tak wygląda zasięg rowerona. To jest około 100 km, ja zrobiłem 97. Bierzcie pod uwagę przekłamanie licznika, więc prawdopodobnie to było 92, może 95 km. Bo jeżeli przekłamanie jest na przykład 50-metrowe albo 100-metrowe, nie, 100-metrowe to rzadko kiedy się zdarza, to często 50 metrów na 1000, no to można tam domniemać, że tutaj zrobiłem około 95 km przy prędkości około 40 na godzinę, tak jak powtórzę. Mam nadzieję, że się film podobał. Ja polecam hulajnogę. Myślę, że większość zrobi około 100 km na luzie przy dynamicznej jeździe. Pamiętajcie, to jest 60 V. To nie jest 72 V, to jest 60. Więc to też jest inaczej niż przy 72. Bateria 42 oczywiście robi wrażenie i zwróćcie uwagę, że mając 49 V można jechać 40 na godzinę. Oczywiście pojedziecie te 2, może 3 km jeszcze więcej, ale niestety no hulajnoga musiała mi umrzeć teraz, no. Ale jestem zadowolony. Dobra, dzięki i do następnego.